Co tam łapiesz, ziomuś? Siemanko, buongiorno, costa vero. Me la butto molto. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Malutka zmiana dla Was. Tak sobie pomyślałem, bo miała być podwójna śrubka dzisiaj na how-to, ale stwierdziłem, że podwójną śrubkę bez problemu ogarniecie sami, ponieważ jeżeli robicie już jedną śrubę i wiecie, jak się kręcić, to wystarczy nieco mocniej dopiąć środka i zrobić podwójną śrubę. Jest jeszcze jeden trikas, którego nie było, a o który pytaliście. Jest to gainer. Chodzi mi o gainer flash kick na trampolinie. Dodatkowo dorzucimy sobie gainer switcha i takie też będzie. No. Zobacz. Dobra, mamy trampolinę, to jest najważniejsze. Teraz lecimy krok po kroku. Krok pierwszy. Zdecydowanie należy wybrać na początek sobie stronę, na którą będziemy robić gainera. I teraz tak, jeżeli kopię nogą lewą, wchodzę od tej strony, to robię go na stronę prawą, czyli jakby działa to odwrotnie. Kopię lewą nogą, to robię na stronę prawą, ponieważ w prawo będę wkręcał śrubkę do korka albo do gainer fulla, a jak kopię nogą prawą z tej strony, to robię na lewo, no bo jak widzicie już tam gdzieś w lewo mnie ciągnie. Ja wybieram sobie stronę prawą, ponieważ lewą nogą dużo wygodniej jest mi kopnąć, więc zaczynamy. Stoję sobie na prawej nodze, lewa noga na razie jest wolna i próbuję wykonać salto w tył. Może być z lekkiego bujania, może być z miejsca. I polecam wziąć asekurację trenera, dlatego że salto z jednej nogi z miejsca nie jest super proste. Jeżeli nie potraficie zrobić z dwóch nóg z miejsca, no to warto wziąć osobę, która Wam nada troszkę wysokości i podkręci troszkę rotację, ponieważ tu chodzi tylko o zrozumienie ruchu do gainera i o przełamanie się, tak? To nie jest trik sam w sobie. Dlatego staję na jednej nodze i próbuję zrobić na razie zwykłe kłuczne salto w tył. Hop. Ok, działa. Nie musi być wysoko, tak jak mówię, chodzi o przełamanie ruchu. Teraz spróbujemy zrobić to samo salto, ale delikatnie użyć nogi lewej, tej, która będzie kopała. Staję sobie na prawej nodze i próbuję użyć lewej nogi, tak? Nie hamuję jej, kopię co sił. Stoję. Hop. Op. Nawet udało się na nią wylądować. Oczywiście to nie było z całej siły. Teraz próbujemy jeszcze mocniej. Staję na jednej nodze i już z całej siły kopię nogą lewą. Hop. Ok, teraz poczułem. Jednak jak stoimy w miejscu, nasze bioderka są dość zblokowane, zwłaszcza na trampolinie, gdzie noga nam się zapada. Dlatego będzie nam trudniej kopnąć. Zatem trzeba zupgrade'ować nasze naście. Zobaczcie, jak kopię nogą lewą, to nachodzę sobie z tej strony. I teraz jak będę wskakiwał na trampolinę, hop, to automatycznie mam tutaj miejsce do porządnego zamachu. Wskakuję z obrotem o 90 stopni w prawą stronę, cofam nogę i już jestem gotów na gainera. Także na razie na spokojnie, malutki ten skoczek, nawet taki delikatny pivocik, zwrot na stopie. Zobaczcie, robię zwrot, łapię punkt i kopię. Jesteśmy. Hop, punkt, kopnięcie, działa. Jeszcze raz. Prawa noga, hop. Kopnięcie. Mamy flesza. Tylko teraz ważną rzeczą jest to, że jak będziecie nachodzili sobie z większym takim swingiem, to żebyście nie kierowali się centralnie naprzód, bo jak najdziecie z obrotem i kopniecie naprzód, to automatycznie Was przekręci lekko na bok. Dlatego ja polecam celować sobie minimalnie na lewą stronę. Jak kopię lewą nogą, robię w prawo, to minimalnie celuję w lewą stronę. Zobaczcie, wskakuję. Hop. I w ten sposób gainerek jest piękny, soczysty. No i możemy po nim skakać dalej. To jest najważniejsze. Słuchajcie, na pewno każdy już ogarnął gainera. Jesteście gotowi na gainer switcha i na korka. Już tam, przed komputerem, w domu ogarnęliście, jestem przekonany. Ale słuchajcie, dwie ważne rzeczy, zanim zaczniemy robić gainer switcha i korki. Otóż dwa, powiedzmy, takie błędy, jakie możecie popełnić, albo dwie zagwozdki. Pierwszą rzeczą jest najście.
Ja polecam Wam znaleźć sobie ulubione naście. Moja propozycja wygląda w ten sposób, że stoję sobie na wysłonce, no i naskakuję na trampolinę na jedną nogę z obrotem o 90 stopni. Hop. W tym czasie, jak robię naskok, wycofuję sobie ręce i przygotowuję się do porządnego kopnięcia i zamachu. Także to jest moje najście. No ale bez problemu, wcześniej na przykład nachodziłem sobie bez problemu z powodzeniem po jodce. Jeżeli przyzwyczailiście się do takiego najścia, albo będzie ono dla Was dużo łatwiejsze, na przykład nie będziecie się tak stresować, no to jak najbardziej możecie sobie wejść po jodce, hop, celuję prawą nogą, pach i kopię prawie jak na ziemi. Druga rzecz, właśnie to kopnięcie. Starajcie się już od początku przy zwykłym gainerze ćwiczyć mocne kopnięcie, dlatego że potem jak będziecie robić gainer switcha, czyli gainera z zamianą nóg, no to ważne jest, żeby ta pierwsza noga wyniosła Was do góry i żeby zmiana była płynna. I tak samo jak będziecie robić korka, to fajnie, żeby ta noga kopiąca już inicjowała obrót, żeby to nie był taki ściśnięty kork tutaj, tylko żeby to był kork z dobrym wyjściem nogą i ze złapaniem góry. Okay? Te dwie rzeczy i wjeżdżamy w gainer switcha i korka. Ok, moi drodzy, wiecie już jak najść do gainera, wiecie jak jest Wasze ulubione najście. Wiecie też, że kopnięcie nogą jest bardzo istotne, więc teraz możemy śmiało po kopnięciu nogą kopnąć drugą nogą, czyli zamienić nogi tak, żeby wyszedł nam gainer switch. Zobaczcie jak to wygląda. Na razie tak po prostu dosłownie, tak jak powiedziałem, kopnę, kopnę. Zobaczymy co się stanie. Nachodzę, kopię, kopię. Ok, troszkę za wolno. Trzeba to zrobić nieco szybciej. Skracamy kopnięcie lewą nogą, nie kopiemy jak przy zwykłym gainerze, tak żeby ta noga nas poniosła, tylko robimy szybkie kopnięcie, tak żeby zdążyć zamienić nogi. Pamiętajcie, że jesteśmy na trampolinie. Trampolina rządzi się innymi prawami niż Żelbetix. Także zobaczcie jeszcze raz. Naskakuję, hop, kopię, zamieniam i już jestem gotowy na drugiego gainera. Także pierwsze kopnięcie skrócone, ale z taką samą mocą. I drugie kopnięcie wydłużone, tak żeby wylądować sobie swobodnie w pozycji przygotowania do kolejnego gainera. Próbujemy zrobić dwa, żeby zobaczyć czy działa. Naskakuję, hop, hop. Działa. No to teraz kork. Jak zrobić korka? Moi drodzy, jak robimy zwykłego gainera, to teraz staramy się nie lądować go za wszelką cenę twarzą w tamtą stronę, tylko dajemy się ponieść naszej nodze kopiącej. Zobaczcie, jak poniosę się mojej nodze kopiącej, hop, to ona mnie po lądowaniu dokręci. Bioderka się otworzą i jak wyląduję, to dokręcę bez problemu rotację tak, żeby spaść z powrotem twarzą w tę stronę. Teraz próbujemy dokręcić rotację w powietrzu. Tak jak to było przy śrubie, tak jak to było przy atwiście. Także kopię nogą, ręce góra i wkręcam obrót. Na razie, tak jak powiedziałem, kopnę, wkręcę, zobaczymy co się stanie. Najwyżej spadnę na biodro. Marcin. Znowu mi wypadł. Słuchajcie, ja muszę zdjąć szybko mikrofon, bo mi zaraz spadnie i Marcin wtedy mnie będzie chciał pobić. Już idzie. No to już bez Majka. Łapcie jeszcze na koniec jednego koreczka, a potem spróbujemy połączyć gainer switch kork albo gainer switch gainer. Co tam jeszcze można połączyć? Tak naprawdę zostawiam Wam dowolność. Bawcie się tymi połączeniami do woli. Starajcie się robić jak najwięcej korków pod rząd, robić jak najwięcej gainerów pod rząd, bo to o to w tym chodzi, tak? Jak widzicie, moi drodzy, zarówno gainer flash kick, zarówno gainer switch, jak i kork są to triki do ogarnięcia.
na pewno po tylu odcinkach, kiedy już potraficie masę ciekawych trików. Także pamiętajcie, żeby starać się łączyć te triki ze sobą. No i jeżeli coś Wam gdzieś tam nie idzie, zapytajcie trenera o pomoc. On Wam doradzi, czego brakuje, czy brakuje zamachu rękoma, czy brakuje pracy nóg. Także wszystko jest do ogarnięcia. Łapki w górę i czekajcie na ostatni odcinek specjalny, który będzie już za 2 tygodnie.